Witajcie, z tej strony Ponguj, a w dzisiejszym odcinku postanowiłem mniej więcej wyjaśnić całokształt tego, co wiemy o PopGoesie 2. Zapraszam do oglądania. Ogólnie nie ma jeszcze zbyt wielu informacji w temacie P2. Gra jest we wczesnej fazie rozwoju, zespół nie chce nakręcać ludzi na grę, póki ta nie będzie gotowa w jakimś większym stopniu. Nie chcą popełniać błędów związanych z pierwszym fangame'em. Mimo wszystko coś już jest, coś już mamy. Dostaliśmy parę małych teaserów, wskazówek. Mamy trochę materiału, nad którym można by się zastanowić i w tym odcinku wszystko sobie to wymienimy. Pierwszą tą rzeczą, którą dostaliśmy na temat P2 jest prosty teaser przedstawiający tajemniczego animatronika i wyjawiający logo P2. Nie ma tego zbyt dużo, jest jedynie ledwie widoczny animatronik, jeden z przeciwników w nadchodzącej grze, no i nawet więcej, bo na ten moment postać jest już nieaktualna. Niedawno zostało ogłoszone, że oryginalny modeler w grze zrezygnował, a z powodu różnych stylów, problemów z portem tych modeli, nowy modeler zaczął od całkowitego zera, także to tutaj jest nieaktualne. Na ten moment mamy nowy, zaktualizowany teaser z nowym modelem i napisem Standby, czyli tryb czuwania. Jeśli chodzi o animatronika, dużo ludzi porównuje go do koszmarów z FNAF 4, ale nie widzę w tym zbyt dużo sensu. Sam Kane zdążył już powtórzyć wielokrotnie, że tak nie jest, ale nawet bez tego, to ta postać ma zęby, po prostu zęby. To nie jest wiele, żeby porównywać go do koszmarów, do konceptu naumyślnie przebajerowanego animatronika, żeby wyglądał strasznie. No i szczerze wątpię, żeby zrobili coś tak nieoryginalnego, gdy pierwszy PopGoes już wystarczająco pokazuje, jak ambitnie biorą się za tworzenie postaci i historii. Ogólnie, chociaż pierwszy model nie jest już aktualny, to wciąż jest to ta sama postać, tylko pokazana w inny sposób. Więc zdaje mi się, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby brać ten pierwszy model także pod uwagę. W temacie tego animatronika dosyć ciekawe jest to, że na ten moment ciężko jest stwierdzić, czym jest ten zwierz. Główne typy sugerują psa, czasem też krokodyle z powodu kolorów, czy też inne jak szczur, nietoperz itd. Oczywiście istnieje też możliwość, że ten animatronik tutaj to po prostu sam PopGoes, że to łasica. Choć po tym nowym teaserze już raczej wygląda trochę słabiej. Wciąż istnieje możliwość, że to, ale nie wydaje się ona jakoś silnie prawdopodobna. Na ten moment wydaje się, że ta postać jest zupełnie nowym animatronikiem, a nie jakąś nową wersją żadnego z animatroników z jedynki. Powiedzcie w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie. Na pierwszym teaserze było też widać coś przypominającego kapelusz, co znowu silnie sugerowało samego PopGoesa. Chyba że może ten kapelusz przechodzi teraz z jednego animatronika na następnego, co byłoby dosyć ciekawe. Na nowym teaserze już go nie widać, tego kapelusza czy czymkolwiek to miało ostatecznie być, nie wiadomo. Istnieje już mimo wszystko dosyć sporo potencjalnych konceptów dotyczących tego animatronika. Taki najwcześniejszy z nich zakładał, że ten animatronik jest szkieletem. Miało to sporo potencjału w temacie porównywania do Simona, porównywania do Gravestone'a i przez to do samego Fritza. Szkieletem też mają potencjał w tematyce szukania symboliki, z której sam pierwszy PopGoes był już znany. Mogłoby to w jakiś sposób sugerować dosłownie pogrzebanie, zapomnienie całej tej oryginalnej pizzerii PopGoesa. Chociaż mimo wszystko ten nowy model już mniej przypomina czaszkę, zwłaszcza z powodu uszu, które ogólnie nie mają kości. Ale wszystko, co widać pod głową, już raczej sugeruje szkielet, już raczej sugeruje kości, że jest jakiś szkielet z maską czy coś, nie wiadomo. Właśnie niektórzy z powodu koloru starają się powiązać tą postać z maskami z Happy's Day i nawet ma to sens. Naprawdę byłoby to ciekawe, jeśli PopGoes 2 skupiłby się na maskach z Happy's Day, na niewyjaśnionych easter eggach z FNAF 3, byłoby ciekawie. Ale nie licząc teasera, wciąż mamy parę innych, mniejszych informacji. Na Twitterze Kane'a od czasu do czasu pojawiają się jakieś informacje dotyczące prac nad grą i zwykle nie ma tam zbyt wielu szczegółów, ale w grze pojawi się głos Clanney Goffa, aktora, który podkłada głos Phantom Freddy'emu w oryginalnym FNAFie. Oczywiście nie oznacza to, że Freddy pojawi się w PopGoesie, będzie to raczej zupełnie inna postać, której ten sam aktor podłożył głos, ale jednak mimo wszystko jest to dosyć ciekawa informacja. Poza tym na stronie PopGoesa w kodzie źródłowym pojawia się drobny sekret związany z tą grą. Nie jest to nic dużego, nie wyjaśnia za dużo, jednak jest tam napisane zimny metal, las serc i umysłów. Opcjonalnie metalowy las, ale tego nie jestem jakoś 100% pewny. Jak mówię, nie wyjaśnia to zbyt wiele, jednak tak samo jak zresztą i tutaj można trochę poteoretyzować. Według mnie to może jakoś sugerować zimne, wyłączone roboty stojące obok siebie długo w jednym miejscu niczym las blaszaków. Miałoby to rzeczywiście sens. Nie wiem jak konkretnie wyjaśnić cały ten temat serc i umysłów, może sugeruje to coś pokroju
dusza ofiar, co jednak słabo pasuje tutaj w kontekście. Może też teoretycznie nawiązywać do jakichś wspomnień, nie wiem, coś takiego. Jest nad czym myśleć, ale jak już mówiłem, są to bardzo wczesne teasery, kiedy grupa Popghosta nie chce jeszcze tego za bardzo hypować. No i ostatnią dosyć ciekawą nową rzeczą w temacie P2 jest logo. Poza oryginalnym tym symbolem P2, który widzieliśmy już od listopada, mamy tutaj pełną nazwę Popghost 2 i już na ten moment widzimy, że jest ona dosyć ciekawa, bo ogólnie kończy się całe to skupienie uwagi na Black Rabbicie, nie ma tych jego oczu zamiast liter O i nawet możliwe, że w ogóle w grze się nie pojawi, ale jednak mamy tutaj coś zupełnie nowego, ten przycisk zasilania, który pojawi się w samym logo, to bardzo możliwe, że ma on związek z jedną z jakichś głównych mechanik w tej grze. Moje pierwsze skojarzenie wiąże się z pierwszą grą. Ten guzik bardzo kojarzy mi się z drukarkami 3D z pierwszej gry, które tam musieliśmy wyłączać, które tam musieliśmy przeszkadzać Popghostowi, żeby ich nie włączał. Ogólnie nie zdziwiłbym się, jakby pojawiły się one w jakiś sposób w tej grze. Miałby na pewno dużo potencjału, ale też bardzo możliwe, że ta ikonka ma silny związek ze słowami z pierwszego teasera, ze słowami standby, z tym samym trybem czuwania. Możliwe, żeby nie musieli ustawiać animatroniki w trybie czuwania albo coś innego, nie wiem. Jest to bardzo ciekawe do przemyślenia sobie jako tako. I cóż, w tym odcinku to wszystko. Wymieniłem mniej więcej wszystkie informacje, które do tej pory mamy w temacie Popghosta 2. Gra dużo się zapowiada, choć praktycznie wciąż nie wiemy na jej temat prawie nic. Prace są wciąż we wstępnej fazie i musi minąć sporo czasu, nim pojawią się jakieś poważne wskazówki, teasery itd. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do pozostawienia waszych przemyśleń w komentarzu, powiedzcie kim według was jest ta tajemnicza postać, na kogo wygląda. A w międzyczasie do zobaczenia w następnych odcinkach.